otwieram sesję Rady Miejskiej w Jaworze. W sytuacji, jeżeli podczas trwania sesji nastąpi Państwa awaria systemu albo zerwanie połączenia, proszę bardzo o kontakt z Panem Banderem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworze. Porządek obrad sesji otrzymaliście Państwo w dniu 20 stycznia. W celu stwierdzenia pełnomocności oraz sprawdzenia swojej obecności proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum na programie sesja. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów radnych, Pana burmistrza, Panią burmistrz, Panią sekretarz, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz dyrektorów jednostek podległych, naszą radczyni prawną oraz mieszkańców miasta Jawora. W związku z prośbą do Państwa radnych o nieujawnienie danych osobowych, które mogłyby naruszać prywatność osób fizycznych oraz ich dobra osobiste, proszę o zwrócenie uwagi na przestrzeganie powyższych zasad, zwłaszcza w punkcie obrad dotyczących spraw różnych. I teraz przechodzimy do poszerzenia porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 3. Przyjęcie z protokołu sesji numer 21-20. Kto z Państwa radnych jest za poszerzeniem porządku obrad? Jeszcze Pan Mateusz Sajdak. Proszę zamknąć drugie Panie głosowanie. Informuję, że porządek obrad został poszerzony. Teraz proszę tutaj wszystkich obecnych na sali radców o powstanie. Pan Andrzej Madej złoży ślubowanie na radnego. Proszę bardzo Pana Andrzeja o podejście do przodu. Proszę bardzo Panie Andrzeju. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo Panie Andrzeju. Zapraszamy. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do realizacji punktu 3, czyli przyjęcie sesji nr 20-2020. Protokół wiadomości Rady Miejskiej w Jaworze. Czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji punktu 4. W podpunkcie A uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, druk nr 22-186-2021. Projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta. Proszę bardzo Pana Przewodniczącego. Opinia pozytywna. A Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze chwileczkę zabrać głos? Oczywiście, Panie Marcinie. Ja chciałbym przy tej okazji podziękować Pani kierownik Marzenie Koronie-Król, kierownik referatu gospodarki odpadami, bo ta uchwała, my ją cofamy, a niedawno ją uchwalaliśmy.
ale po rozmowie z panią kierownik, no, jakby dowiedziałem się o wiele więcej i chciałbym bardzo pani kierownik publicznie podziękować za ogrom pracy, które już dobre kilka miesięcy i nie tylko wkłada właśnie w pracę na rzecz gospodarki odpadami, bo tutaj ten przykład właśnie tej uchwały jest dobrym obrazem tego, jak dynamicznie ta gospodarka odpadami w samorządach jest realizowana i tutaj zmiany w tym ustawodawstwie krajowym wymagają pewnych działań z naszej strony jako samorządu. Po rozmowie z panią kierownik dowiedziałem się, jak wspomniałem, o wiele więcej i naprawdę jest to ogrom pracy. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tej merytorycznej, takiej mrówczej pracy trzeba wykonać, żeby tę gospodarkę odpadami zmienić. I właśnie przy tej okazji, bo to może wydawać się troszeczkę takie dziwne, że tę uchwałę cofamy, a z drugiej strony no można być wdzięcznym za tak merytorycznych pracowników, którzy cały czas trzymają rękę na pulsie i dbają również o finanse naszego samorządu. Jeszcze raz pani kierownik dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Przechodzimy do przegłosowania. Czy są jeszcze jakieś pytania radnych? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze brakuje mi tutaj głosu pana Grzegorza Olszewskiego. Panie Przewodniczący, ja nie mam na laptopie swoim, na tablecie nie mam, ładuje mi się i ja się wstrzymuję. Dziękuję bardzo. Panie Michale, proszę o przedstawienie stanowiska radnych Kamila Ptaszyńskiego i Leszka Dublańskiego. Pan radny Leszek Dublański jest za i pan radny Kamil Ptaszyński też jest za. Dziękuję bardzo. Informuję, że stosunkiem głosów wstrzymujących się będzie 5, tutaj będzie 16 za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu B uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jawor oraz warunków i trybu składania deklaracji, druk nr 22-187-2020. Projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta i tutaj, tak jak dobrze państwo wiecie, jest prośba o wprowadzenie nowych załączników do projektu uchwały i tutaj po opinii przegłosujemy najpierw wprowadzenie. Proszę bardzo pana przewodniczącego Opinia Komisji pozytywna. Gospodarki. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do przegłosowania autopoprawek złożonych przez Wydział. Kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawek? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Tutaj brakuje mi głosu pani Teresy i pana Grzegorza. Panie Grzegorzu? Wstrzymuję się, panie Przewodniczący. No znów tutaj nie ładuje mi się sesja. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Kliknij No, teraz. robiłem. Panie Michale, proszę bardzo o przedstawienie. Będę jako trzy. Tutaj pan Kamil Ptaszyński, pan Grzegorz, pan Leszek Dublański nie wysłali odnośnie poszerzenia. Pani Tereso? Pani Tereso, nie mam pani głosu. Pani Tereso, proszę wcisnąć Słychać głosowanie. mnie? Tak.
Słychać mnie? Tak, tak, słychać Pani bardzo dobrze. Jestem za. Dziękuję bardzo. Już może zamknąć głosowanie. Tutaj stosunkiem głosów 17 za, 1 osoba wstrzymująca się. Uchwała została poszerzona o te załączniki. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. To przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze nie mam głosu pana Michała Popruckiego. W tym czasie proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący, o przedstawienie głosowania dwóch radnych, pana Leszka i pana Kamila. Pan Leszek Dublański jest za i pan Kamil Ptaszyński w uchwale B jest za. Dziękuję bardzo. Panie Michale. Radny Michał Poprucki jeszcze głosu nie oddał. Panie Michale. To przechodzimy do zamknięcia już. Proszę o podsumowanie głosowania. Stosunkiem głosów 17 za, 2 głosy przeciwne, 1 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. W podpunkcie kolejnym, czyli C, uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jawor na lata 2021-2026, druk numer 22-188-21. Projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta. Proszę bardzo pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. I tutaj pan radny Roman Zawada zgłosił w dniu 25 stycznia uwagi i propozycje do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jawor na lata 2021-2026. Radny proponuje zmienić punkt w rozdziale 5, punkt 4, podpunkt 3 na zapis: w przypadku, gdy podwyższenia standardu lokalu dokonał najemca za pisemną zgodą wynajmującego, połowę udokumentowanych nakładów zostanie rozliczone w czynszu. Czynsz zostanie pomniejszony o tę kwotę. Panie radny, proszę bardzo przedstawić tak w kilku zdaniach pana propozycję. Pozwoli to na partycypację mieszkańców w kosztach, jeżeli chodzi o podniesienie standardu lokalów. Poza tym mieszkańcy, jeżeli sami zapłacą za część remontu czy polepszenie stanu mieszkania, będą bardziej o to dbali. Pozwoli to też wyzwolić taką oddolną inicjatywę. Moim zdaniem po prostu te zasoby komunalne są w kiepskim stanie i po prostu trzeba by było jakoś podnieść ich jakość. Zarówno pod względem wizualnym te budynki budzą wiele zastrzeżeń, czyli okna, stolarka drzwiowa, wygląd tych budynków. I myślę, że tutaj, jeżeli mieszkańcy część kosztów by ponieśli, myślę, że tutaj oczywiście za zgodą ZLK, nie, że jeden sobie wstawi okno białe, drugi czerwone, trzeci zielone. Żeby były jakieś standardy, to ZLK musiałoby tutaj określić, jaki rodzaj jest dopuszczalny tego remontu. I w tym momencie powstają oszczędności dla gminy, a stan zasobów będzie wyglądał trochę lepiej. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo, panie Romanie. Dziękuję. Pan burmistrz, tak? Tak, jak najbardziej tutaj słuszna uwaga, bo faktycznie w rozdziale 5 zgadzam się z panem, że faktycznie to burmistrz te wszystkie czynności w ramach zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład tego mieszkaniowego zasobu powierza zarządowi lokalami komunalnymi. To oni mają najlepszą wiedzę na ten temat współpracując, ale ja też się podzielę z mojej perspektywy, jak to wygląda
w tym momencie. Oczywiście chcę powiedzieć, że ta współpraca idzie na wielu poziomach. To, co Pan dzisiaj mówi, także chcę Pana zapewnić, że jest realizowane. Nie tylko z udziałem środków pieniężnych samych mieszkańców, ale i także często sami mieszkańcy zwracają się o to, aby ZLK przekazało albo środki finansowe, albo materiały na to, aby wyremontować ich otoczenie, części wspólne i tutaj my jako gmina też na to przystajemy. Natomiast jeśli są takie sytuacje, że mieszkaniec poniesie swoje nakłady na wymianę stolarki okiennej, wtedy też rozmawia z zarządem lokalami komunalnymi, składa taki wniosek i wtedy jest on rozpatrywany tak, aby rzeczywiście te nakłady rozłożyć mu odpowiednio w czynszu, aby ten czynsz odpowiednio zmniejszyć. Także chcę powiedzieć, że te dzisiejsze pytania jest już, ta Pana propozycja i te pytania jak najbardziej zasadne są już dzisiaj zbieżne z tym, co robimy. Także mogę tylko zapewnić, szanowny Panie Radny, że będziemy to oczywiście wzmacniać i ten kierunek jak najbardziej jest pożądany. Tym bardziej, że trzeba podkreślić fakt, że mieszkańcy wtedy rzeczywiście utożsamiają się z tym, co wykonali, no bo przecież dzisiaj mamy wiele wspólnot, mamy tej współpracy dobrosąsiedzkiej. Zależy nam na tym, aby te relacje się odbudowywały. Wiemy też słusznie i jestem przekonany, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj na sesji na ten temat, że stan mienia komunalnego dzisiaj za każdym razem wymaga inwestycji i tutaj my bardzo elastycznie i też ochoczo podchodzimy do takich sytuacji, jeśli ktoś chce zainwestować. Nadmienię tylko Państwu, że no są z drugiej strony takie momenty, kiedy to gmina na przykład inwestuje i remontuje dane mieszkanie i wtedy też pojawia się taka różnica zdań, pewien dysonans, ponieważ no też zawieramy no pewną klauzulę, że jeśli inwestuje gmina w to mieszkanie, prawda, czyli powiedzielibyśmy niejako ingeruje w ład tej rodziny, no bo wymienia okna, prawda, różne zadania, no to wtedy też chcemy, aby to mieszkanie było w zasobach gminy przez kilka lat, w zależności od umowy. Często dzieje się też tak, że po tym remoncie wykonanym przez gminę mieszkańcy są zainteresowani, aby już w drugim miesiącu po takim fakcie to mieszkanie sprzedawać na wolnym rynku. Reagujemy, rozmawiamy z mieszkańcami i te inwestycje odbywają się także po stronie mieszkańców. Inwestycje materiałowe, rzeczowe po stronie ZLK także z udziałem mieszkańców i oczywiście inwestycje ze strony gminy Jawor, czy to w 100% jako właściciela danego lokalu, czy także w momencie, kiedy jest współwłaścicielem w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Także tutaj chcę Pana Radnego zapewnić, że reagujemy i faktycznie w tym zakresie współpracujemy z mieszkańcami. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania związane z tą uchwałą? Ja Panu Burmistrzowi bardzo dziękuję za wyjaśnienia, natomiast uważam, że można by było to zapisać w tej uchwale, nie? To by było taka trochę uporządkowanie tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Radny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, to przechodzimy do przegłosowania poprawki. Przewodniczący, przepraszam bardzo. Poprawki Proszę to nie. bardzo. To nie, okej. Jeżeli poprawkę, to później. Ale wiesz, to proszę Tak? najpierw zadać pytanie, tak, a później, bo to poprawka zakończy nam dyskusję. Dobrze, to ja mam tylko takie, powiedzmy sobie, nie wiem, czy to jakaś tam przejęzyczenie w tych dokumentach. Mamy tutaj zestawienie źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej i od roku 2021 do roku 2026 mamy cały czas tą samą kwotę 2 988 000, a w roku 2013 ta kwota jest 2 590 000, ale na dole to się tam zgadza, więc tu chyba pomyłka nastąpiła. To jest strona, rozdział 7, w rozdziale 7, tabelka numer też 7, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej na latach 2000-2006. 2023, tak? Bo tutaj Tak, 2023. To nie wiem, czy to jest
Bo tutaj później pod spodem to się zgadza, a wygląda na to, że tu jest błąd. Tak, jak najbardziej, możemy to poprawić. To tak. I jeszcze mam takie jedno pytanie. Proszę bardzo. W rozdziale 9 tutaj chodzi o to, że mieszkaniec mógł odpracować zaległości czynszowe, prawda, w punkcie 1. I mamy dane z roku 2015. No szkoda, że nie mamy z roku 2020, no z 2019. No po prostu tak jakby no, nie wiemy, co było w tych innych latach. Jak to się wydarzyło, że mamy takie dane podane. I to tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć tutaj panu radnemu, że tutaj nam się zmieniła trochę współpraca pomiędzy sądem, który kieruje na odpracowanie tych godzin, a między ZLK i spółką inwestycje, bo tam najczęściej ci pracownicy, przepraszam, te osoby trafiają, aby odpracować te czynsze. Oczywiście też dotyczy prac w ramach miasta. Ja staram się przybliżyć Państwu, aktualizować te dane, ale też powiem o czymś, co Państwa będzie bardzo interesowało. Chcę powiedzieć, że dla nas, dla gminy, wiele osób rzeczywiście, które są w trudnej sytuacji życiowej, korzysta z możliwości odpracowania czynszu i chcę powiedzieć, że bardzo podchodzimy do tego z taką dużą uwagą, szanując fakt, że ktoś w ogóle chce nawiązać współpracę, jakąkolwiek rozmowę, tak można powiedzieć, w tym zakresie z gminą. W wielu przypadkach dzieje się też tak, że tak naprawdę nie ma kontaktu z osobami, które zalegają i też te osoby nie mają zamiaru nawet spróbować uzgodnić jakiegokolwiek wsparcia i pomocy ze strony gminy, a tutaj bardzo często też pojawia się możliwość rozłożenia na raty ze strony miasta. Często też ustalamy według możliwości sytuacji rodzinnej. Ja też chcę powiedzieć, że jako burmistrz podczas przyjęć interesantów spoglądam na sytuację konkretną rodziny. Często się tak zdarza, że w wyniku złych sytuacji losowych, choroby onkologicznej, różnych wydatków na leki. Chcę tu Państwa też uspokoić, że podchodzimy do tego bardzo elastycznie. Duża część mieszkańców chce odpracowywać, to są prace także, które są związane z czystością w mieście. Natomiast jest też spora część, która jest kierowana do nas chociażby w drodze orzeczeń sądowych i tam mamy też spore utrudnienia, ponieważ z jednej strony ta osoba jest przymuszana, nie pracuje efektywnie tak, jakbyśmy oczekiwali. My musimy też wywiązać się całkowicie z przepisów BHP, z kodeksu pracy i ta sytuacja, ja też Państwu tak ogólnie to przedstawię, tak? Bo jeśli Państwo będziecie mieli ochotę na komisji porozmawiać, na pewno dyrektor Grajek przedstawi te szczegóły, nie jest tutaj najłatwiejsza. Ale oczywiście te dane postaramy się zebrać teraz za te ostatnie lata. Jak najbardziej nie widzę tutaj żadnych przeszkód i też uważam, że damy Państwu dane jak najbardziej zbliżone do aktualnego okresu. Także tutaj dziękuję za tą uwagę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania poprawki złożonej przez radnego Romana Zawadę. Macie już zrobioną? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez radnego Romana Zawadę? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze radna Krystyna Ostapiuk. Panie Przewodniczący, ja jestem przeciw.
Dziękuję bardzo. Panie Michale, czy tam radni zgłosili? Nic nie zgłosili, tak? Tylko odnośnie głosowania za projektem uchwały. Dziękuję bardzo, zamykamy głosowanie. Informuję, że stosunkiem głosów 9 głosów za, 8 przeciwnych, 1 głos wstrzymujących się, 3 braki głosu. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały pod punkcie D. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze nr 9. Przepraszam bardzo, musimy wrócić, bo nie uwzględniłem głosu radnej Krystyny Ostapiuk. To będzie 9 głosów za, 9 głosów przeciwnych, 3 wstrzymujące się, czyli poprawka, tak pani radczyni? Poprawka nie została przyjęta, tak? Dziękuję. Panie Romanie, przepraszam, ale tutaj umknął mi głos radnej Krystyny Ostapiuk. Poprawka nie została przyjęta. Panie burmistrzu? Ja jeszcze raz powtórzę. Panie Romanie, pana poprawka generalnie jest przyjęta, ale powiem panu w jaki sposób, ponieważ na bazie tego punktu, o którym rozmawialiśmy, zapisy, które się tam znajdują, dopuszczają realizację merytorycznego postulatu, który pan zakłada. To znaczy to, co wcześniej panu powiedziałem, czyli możliwość zainwestowanych środków przez mieszkańca jest przez nas ciągle realizowana. Więc ten postulat on jest odnoszący się do przepisów ustawowych i szerszych. Proszę tam zerknąć. Ale ja panu tutaj przekazuję informację, że ten merytoryczny, czyli te główne przesłanie, które pan powiedział odnośnie tego wniosku, jest już dzisiaj realizowany. Dziękuję bardzo. I za chwilkę przejdziemy do przegłosowania tutaj tej uwagi zgłoszonej przez radnego Grzegorza Olszewskiego i naprawy błędu pisarskiego. Kto z państwa radnych jest za dokonaniem poprawki? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? I brakuje mi głosu. Już wszyscy. Informuję, że stosunkiem głosów 16 za, 2 głosy przeciwne, 1 wstrzymujący się. Poprawka zgłoszona przez radnego Grzegorza Olszewskiego została przyjęta. I przechodzimy do punktu D, czyli uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze nr 2 łamane przez 22 przez 2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków. Przepraszam bardzo, bo jeszcze musimy przegłosować całą uchwałę. Rozpędzam się dzisiaj. Kto z państwa radnych jest za przegłosowaniem projektu uchwały pod punkcie C? Kto jest przeciwny? I proszę bardzo, stanowisko 2 radnych. Pan radny Leszek Dublański jest za i pan radny Kamil Ptaszyński też jest za. Dziękuję bardzo. I stosunkiem głosów 16 za, 4 przeciwne, 1 wstrzymujący się uchwała została podjęta. Jeszcze raz przepraszam za moją prędkość. Gabaryty akurat nie służą prędkości, ale jak z górki jest, to się rozpędziłem. Podpunkt D. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze nr 2 łamane przez 22 przez 2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworze, druk nr 22 189 21. I tutaj pan Andrzej Madej zgodził się zająć miejsce w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za świętej pamięci radnego Jacka Wieczorka. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze brakuje głosu radnej Ani Kozak.
W tym czasie proszę radnego Michała Bandera o przedstawienie stanowiska radnych Leszka Dublańskiego i Kamila Ptaszyńskiego. Radny Leszek Dublański jest za, radny Kamil Ptaszyński też jest za. I już mamy głos oddany przez radną Annę Kozak. Informuję, że stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się uchwała została podjęta. I tutaj w punkcie 4 interpelacje. To zostały w ostatnim czasie zgłoszone następujące interpelacje. Radny Krzysztof Kowalczyk zgłosił interpelację w sprawie budowy garaży przy ulicy Krzywoustego w Jaworze. I tutaj 3 interpelacje zgłosił radny Grzegorz Olszewski. Dotyczą one niedokończonych prac na basenie, instalacji kanalizacji miejskiej na ulicy Chopina oraz braku miejsc parkingowych. I przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, sprawy różne. Czy z Państwa radnych ktoś ma jakąś sprawę radnym do przekazania? Pan Grzegorz Olszewski, nie, to Pani Anna Kozak. Anna Kozak, dobrze, Pani Ania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, być może to się wyda błahostką, ale ja mam zgłoszenia od mieszkańców Starego Jawora, zapytanie właściwie, przepraszam. Czy po zaszczepieniu się, po jednokrotnym, bo już tak twierdzą mieszkańcy 80+, mogą przestać nosić maseczki? Oczywiście tu nie chodzi o odpowiedź, że nie mogą, tylko chodzi o umieszczenie, i taki jest mój wniosek, we wszystkich punktach szczepień, takiej informacji, co powoduje zaszczepienie się i czy to zwalnia osoby zaszczepione dwukrotnie od noszenia maseczki. Być może to jest błahostka, ale dla tych ludzi nie jest. Kilka osób już mnie o to pytało. Dlatego też mam taką propozycję, żeby umieścić tego typu informacje w placówkach, w punktach szczepień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Taka informacja zostanie przekazana do punktów szczepień. Ja od razu tutaj odpowiem Pani radna, że faktycznie postaramy się przygotować taki komunikat i też zamieścimy w mediach i przekażemy taką informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy zgłoszone przez radnych? Nie widzę, to dziękuję wszystkim radnym za wzięcie udziału w dzisiejszej sesji. Zapraszam wszystkich bardzo chętnie do aktywnego wzięcia udziału w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jest godzina 10:35 i zamykamy sesję Rady Miejskiej w Jaworze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.